skupiają się przy jedzeniu, pomagają organom ścigania i wiedzą, że w kupie siła. Tę ostatnią spożywają bez cebuli, bo rzekomo po zjedzeniu tego warzywa brzydko im pachnie z paszczy. Zmieniają się w zombie, ich kopulacja bywa ekwilibrystyczna, a rozmiar ma znaczenie. Muchy, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Osoba, która nie musiała się zmuszać, by nagrać tę audycję. Witaj. Cześć, witam serdecznie. I to tyle, bo tak myślałem, że od razu zacznie z grubej rury, ale no mogę zacząć, bo ja chciałam na wstępie przeprosić, bo dzisiaj będzie bardzo dużo tekstów o zmuszaniu, bo to jest motyw przewodni, więc i bardzo dużo suchych żartów z obu stron, podejrzewam niestety. Więc tak. Zaskoczymy. Powiem to tak, nie wszyscy wiedzą, bo wiadomo, że spotykamy się nie w dniu akurat premiery odcinka, ale nieprzypadkowo robimy to konkretnie dzisiaj, bo równo 45 lat temu, 26 kwietnia 1980 roku, miało miejsce wielkie wydarzenie, które wpłynęło na losy miliony osób. Czy może domyślasz się, o czym mówię? Nie. Na świat przyszła wówczas Anna Mucha i to właśnie o niej dziś porozmawiamy. Czy któryś z filmów pani Anny szczególnie zapadł ci w pamięć? Tego pytania się nie spodziewałam. No ale chciałem od jakiegoś dobrego suchara. Jedyny film, który kojarzę, to jest chyba Chłopaki nie płaczą. Nie, to był Chłopaki nie płaczą, tak? Tak, Chłopaki nie płaczą. Dobra Czarny jesteś. Lotos, Biały Lotos. Tak mi się wydaje. Dobra, za dużo już o niej wiesz, bo ja kojarzyłem Młode wilki, jedna druga. A nie, to później było, albo chyba to nie była ona, niestety, ale chyba była ona. Ale w czym? W Chłopaki nie płaczą grała prostytutkę Lili. Tak, to jest jedyna rola, którą niestety kojarzę. Bo w Sąsiadach grała niewierzącą sąsiadkę. No to są role, które... Dobrze, to zmieniajmy. No jak już mówiłem, muchy skupiają się przy jedzeniu. Powiedz mi, jak jedzą muchy. Bang. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo trochę tak mam wrażenie, że te muchy są obwiniane o rzeczy, a to nie jest ich wina. O, tak, zacznę w ten sposób, bardzo koślawo. Mianowicie muchy niewiele analizują. To znaczy nie mają za bardzo czym, ale jak już to jakby u nich bardzo dużo jest rzeczy z automatu wychodzi. I teraz jak taka mucha siada sobie na czymś jadalnym, albo chociaż mokrym, bo nawet nie musi być jadalne, ale chociaż mokre, to nie jest tak, że ona sobie myśli, spróbuję co tam jest, tylko u niej to wszystko wychodzi automatycznie, czyli na jej stopach znajdują się receptory smakowe, więc na czymkolwiek siada, no to spróbuje tego. No i w momencie, kiedy ona wyczuje, że tam są jakieś związki organiczne, czy jakieś cukry, czy jakieś białka, czy coś, co też na poziomie automatu gdzieś u niej zachodzi, to z kolei automatycznie wysuwa się jej ryjek, czyli aparat ssący, którym ona sobie wysysa jedzonko, automatycznie dochodzi do skurczów jej żołądka, które powodują, że wydziela, czy tak naprawdę wyżyguje trochę treści swojej kwasów żołądkowych, swoich tam tych enzymów, które u niej odpowiadają za trawienie, czyli zwraca trochę na to, co na czym siadła, po to, żeby to się już częściowo nadtrawiło poza jej ciałem i wtedy może sobie tym swoim aparacikiem gębowym to siorbnąć z powrotem i zassać razem z tą treścią, którą nadtrawiło tej enzymy. Więc to wszystko jest takie bardzo mocno zautomatyzowane. I teraz z naszego punktu widzenia najbardziej niefortunną częścią jakby tego całego procesu jest to, że taka mucha może sobie najpierw siedzieć na psiej kupie i sobie jej trochę podjeść, po czym przylatuje do nas, do domu, siada sobie na naszym jedzeniu i trochę tej kupy zwraca na to nasze jedzenie, zanim zacznie jeść to nasze jedzenie. Także tak, jeśli chodzi o sam proces spożywania pokarmu, to niestety się to potem przekłada na rozprzestrzenianie się różnych brzydkich rzeczy w naszym jedzeniu na przykład. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że kaszlesz, czyli co, znowu jesteś nieprzygotowana i będziesz chciała się chorobą wymigać, tak?
Nie, to po prostu to jest związane z moim przygotowaniem się do rozmowy, czyli jak ja już wiem, że będę z tobą nagrywać, to natychmiast tak mi spada odporność, że przychodzę chora. To miło z twojej strony. A mówiłaś już, że to jest odcinek over 18? Czy mam po prostu bo teraz to już mogę zrobić, nie? Bo to jest do pytania o jedzenie. Jest pytanie, czy to prawda, że muchy nie kochają? I uwaga dzieci, bo odpowiedź jest dla dorosłych, bo podobno jak kocha, to połyka, a nie wypluwa. Chciałaś, żeby było... Powiedziałaś, że ma być dla dorosłych, długo nad tym myślałem. Tak, dla dorosłych zdecydowanie musi być oznaczenie plus 18. No to wiesz, a nie wiem, jakiś dowcip teraz? Czas na to, że wpada mucha do baru i mówi kupa raz? Co? Gówno. To jest pytanie? Nie, to jest dowcip, ale widzę, że nie siadł, więc może odsłychasz go sobie z odcinkiem. Nie, ale tak naprawdę powiem właśnie z tym jedzeniem, jak to jest, bo my tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że one tak spożywają. Czy dla nich to jest jakaś różnica tak naprawdę? Czy to jest nasze jedzenie, czy to nie jest nasze jedzenie? No bo tak jak powiedziałeś, że wystarczy mokra plama. Jedzenie, po prostu jedzenie, nieważne czyje. Zaraz mi smutno, bo to znaczy, że nie jesteśmy dla nich tacy ważni, jak myśleliśmy. No dobrze. Myślę, że my w ogóle nie jesteśmy ważni tak naprawdę i to jest podstawa naszej tutaj bytności na tej planecie. No to będzie odcinek over 18 na pewno, jak tak mocno filozoficznie już wjeżdżasz. Dobrze, ale to skoro pytałem, jak jedzą muchy, to teraz kto je muchy? No, muchy są fajnym takim początkowym etapem łańcuchów pokarmowych wielu zwierząt i dlatego są bardzo ważne. I to jest też takie śmieszne przekonanie, z którym od zawsze walczę, czyli to pytanie, po co są różne zwierzęta i to, co w nas gdzieś ta edukacja wczesnoszkolna umiejscowiła nam w głowach, że każdy musi być po coś, więc po co jest komar? Po to, żeby ktoś mógł go zjeść i żeby był jedzeniem dla kogoś, ale z drugiej strony potem po co są jaskółki? Po to, żeby zjadać komary i to się zaczyna już potem wszystko sypać. Żadne zwierzę nie jest po coś, tylko po prostu jest sobie, a że akurat jest elementem jakiegoś tam łańcucha pokarmowego, to spoko. Natomiast muchy są z racji tego, że jest ich bardzo dużo, nie są groźne, chociaż niektóre udają, że są, ale nie są groźne w takim sensie, nie mają żądeł i są dosyć dobrym źródłem pokarmowym, no to jakby bardzo mocno przekładają się na sukces rozrodczy ptaków, owadożernych. No tak są gdzieś tam takim elementem bardzo ważnym, nie? Także tak, wszyscy jedzą prawie muchy. Ja też parę much zjadłam w życiu, więc myślę, że ty też, także. A motocykliści więcej? No właśnie tak, ten motyw jazdy na rowerze zwłaszcza, tak, i połykania much albo... No. Ty, ale właśnie, bo tak mówisz, że jest dobrym początkiem mucha takich wielu układów tych, jak to było, pokarmowych, dobrze, bo tak staram się ciebie słuchać, ale... Nie układ pokarmowy, tylko łańcuch pokarmowy, bo to jest właśnie, trochę inna... Przestałem cię słuchać, bo tu czytam dowcip i dlatego staram się przypomnieć, o czym ty właściwie mówiłaś, bo jest... Znowu nie usłyszę i tyle z tego będzie. Dobra, to będę mówił głośno, wyraźnie, zdejmuję wargę z nosa. Uwaga! Czy prawdą jest, bo to jest informacja, którą otrzymałem od dobrego źródła, że na samym początku studiów dowiadujecie się, po wyrwaniu ilu nóg mucha przestaje słyszeć? Czy to prawda? Bo takie informacje otrzymałem od niejakiej Agnieszki. Tak, ale to musisz opowiedzieć cały ten dowcip, bo jak tak tylko zaczniemy, to wiesz... No tak, bo to jest dowcip taki stary, iż rosyjscy naukowcy przeprowadzili badania, mówili mucha idź, mucha szła, urwali jej nóżkę, mówili mucha idź, mucha szła. No i tak urywali kolejne uszki, po każdym idź, mucha szła, no i po urwaniu 6. nóżki przestała iść, więc jaki jest wniosek, pani biolożko? Że mucha po wyrwaniu wszystkich odnóży traci słuch. I wam naprawdę ten dowcip opowiadano na studiach? No gdzieś tak, gdzieś się przewinęło, bo to jakby trzeba zawsze zapełnić ten czas na wykładach, więc różne rzeczy się pojawiały, tak. Nie, bo zastanawiam się nad tym twoim zamiłowaniem do much, czy ono się wzięło, wiesz, że to takie zabawne zwierzęta, czy może od tych stolców i watków, bo dzisiaj dużo jest rzeczy takich, a nie, ja muchy kocham od zawsze, w ogóle muchy są boskie. Muchy to są takie fajne zwierzaki do obserwacji, bo łatwe, bo zawsze nawet jak się siedzi i się człowiek nudzi, to gdzieś ta mucha się pojawi, można sobie na nią popatrzeć. I kocham ten motyw, jak one zacierają rączki bez przerwy, jakby ciągle coś knuły, to jest po prostu tak cudownie śmieszne i mam to jest taka rzecz, która trochę źle o mnie świadczy może i nie do końca jest może dobrym pomysłem, żeby to mówić, ale już jakby trudno, brniemy.
Jedno z takich moich strasznie przyjemnych wspomnień z muchami i dlaczego jako dziecko strasznie muchy lubiłam, takie zwykłe domowe muchy, bo jak się przykryje jedzenie folią aluminiową i te muchy potem na tej folii siadają i łażą po niej, to je słychać. I ja zawsze jako dziecko sobie wyobrażałam, że one tam się bawią i po prostu skaczą sobie tak jak takie dzieci na placu zabaw. I zawsze mi się to wydawało tak absolutnie urocze, że no tak, to taki jeden z motywów, które sprawiają, że lubię muchy. Natomiast wśród w ogóle muchy, bo teraz jakby to jest też tak, much jest bardzo dużo. Sama Very grupa very much. Cała grupa dwuskrzydłych to jest ogromna, bardzo różnorodna grupa, gdzie jest masa gatunków. I w samej Polsce jest ich 7000 gatunków. Dla porównania ptaków jest tam około 500. Także to w ogóle jest przeogromna grupa i bardzo różnorodna. I tam są takie cudaki i takie w ogóle niesamowite historie w związku z tymi różnymi gatunkami, że tutaj naprawdę się trudno nie zakochać w tych muchach i jakby nie podziwiać, bo one są no przecudowne i przefantastyczne. Tak, żeby ci nie zepsuć kolejnych pytań, to powiem od razu o jednej z najfajniejszych much, bo na nią chyba się nie przygotowałaś z pytaniami, więc ci od razu to wrzucę teraz. To jest mucha bujanka, która w ogóle pomijając fakt, że się absolutnie bosko nazywa, to jest po prostu tak cudne stworzenie, że można zwariować, bo to jest mucha, która prawdopodobnie chcąc udawać jakiegoś trzmiela, bo tak to najbliżej do tego wygląda jak po prostu jakby taka zwykła mucha wzięła i ubrała takie puchate futro na siebie. Jak ktoś kojarzy mojego awatara, to tam właśnie jest taki robaczek w takim gangsterskim futrze, no to właśnie ta mucha tak wygląda, że ona jest po prostu taką kulką futra brązowego latającą. I ona tak sobie zawisa jak koliberek, jak się tam pożywia, ale ona ma też w ogóle cudowną jeszcze biologiczną cechę związaną z jej cyklem rozwojowym, mianowicie ona jest parazytoidem, czyli jakby jej cykl rozwojowy jest związany w jakimś punkcie z byciem pasożytem. Nie cały cykl rozwojowy tak jak u normalnych pasożytów, tylko właśnie tylko fragment gdzieś tam jak ona jest jeszcze larwą. I one pasożytują, no to akurat mniej miły element na samotniczych pszczółkach, takich, które kopią dziurki w ziemi, czyli na przykład jakichś tam miesiarkach i tak dalej. One pasożytują na ich larwach i na tym, co tam zgromadziły dla tych larw, czyli generalnie trochę tam nie do końca takie miłe trochę kanalie, ale jest strasznie śmieszny motyw, jak one zarażają te norki tych na przykład miesiarek czy tam innych pszczółek. Mianowicie, jeżeli takiej bujance się uda znaleźć taką norkę, no to tam po prostu składa jajka i koniec historii. Natomiast jak jej się nie uda, to wtedy te jajka składa na przykład na kwiatkach albo na liściach, gdzieś je podrzuca, te larwy się wykluwają i czyhają. I robią opcję jakąś taką desantową w ogóle, bo jak pszczółka przyleci i siądzie sobie zbierając tam pyłek na jakimś kwiatku albo obcinając kawałek listka, to ta larwa włazi jej na nogę i się przyczepia do tej nogi i razem z tą pszczołą leci do jej norki. I tam dopiero schodzi i wtedy atakuje jej dzieci. Także po prostu no cudo. Także bujanki to są tak muchy, których bardzo polecam sobie wygooglać, bo jest przecudna i warto sobie o niej trochę poczytać, bo jest przeciekawe zwierzątko. Oczywiście miałem pytanie o taką muchę. Akurat, wcale nie. Było, gdzie mieszka mucha B u Janka? Proszę bardzo, masz 1-0 dla mnie. Nie, bo naprawdę ja obniżę poziom tej rozmowy zaraz i będziemy na poziomie muszek. Z ważnych pytań, bo tak jesteśmy, zaraz do rozrodu się będziemy zbliżali pewnie. Czy z muszych jaj można zrobić jajecznicę? Myślę, że tak, ale to trzeba by było mieć dużo samozaparcia albo bardzo małą patelnię, zależy w którym kierunku. Ale wiesz, bo to pytanie może się wydać głupie, ale jest. To nie jest głupie wcale, bo nawiązuje do twoich komarów, bo pytasz, po co komary. Widziałem gdzieś taki program, jak walcząc z głodem w jednym z afrykańskich miejsc, takie placki robią. Tak, robią placki z tych komarów, które łapią tłumami, że tak się wyrażę. A znalezienie jaj muchy nie jest trudne, no faktem, że ich gabaryty, bo to jest chyba 2,5 mm, no nie są największe. I chciałem cię spytać, bo ty znasz same dziwne ciekawostki, no to kto jak nie ty?
No to właśnie kwestia po prostu wielkości patelni. Teraz jest taka moda na nagrywanie filmików z miniaturami. Widziałam już takich parę i tam właśnie robią na takich bardzo małych. No to wtedy nie trzeba by było dużo takich jajek. To spoko. Okej, no i bardzo dobrze, dziękuję. No i da się poważnie porozmawiać? Ale da się? A nie, że tylko hi, hi, ha, ha? Dobrze, to następne pytanie równie poważne. Jak muchy pomagają organom ścigania? No to jest też super motyw. No wiem, bo ja wymyśliłem pytanie. Cała entomologia kryminalistyczna, czyli nauka o tym, jak rozkład ciał, jakie zwabia różne owady po kolei, jak one w jakim czasie przybywają, no bo one oczywiście świetnie tam te trupy wyczuwają. I nie wiem, czy czytałeś, bo ty jak przeszukujesz internet, to zwykle trafiasz na wszyściutko, co tylko jest, więc może uprzedzę jakiś twój żarcik albo anegdotę, że są wzmianki o użyciu much do rozwikłania sprawy kryminalnej już z XIII wieku, gdzie jakiś sędzia na polu ryżowym, bo to się w Chinach działo. No to Sun Tzu przymówił, to Sun Tzu już pisał, ale to zgadza się. Nawet wiem, jak się nazywało dzieło, w którym to pisano, więc mam ciekawostkę, ale słucham. Wiedziałam, że to znalazłeś. Przygotowałem sobie... Teraz mnie odpytasz, tak? Nie, przygotowałem sobie, bo mi się podobała nazwa, nazywa się Xi Huan Hilu i tam opisano, ale słucham. No i tam był taki motyw, że ktoś został zabity sierpem, i nie wiadomo było, kto jest mordercą, więc mądry sędzia kazał wszystkim pracownikom położyć swoje sierpy na trawie i poczekał chwilę, aż się do jednego z sierpów zleciały muchy, bo wyczuły krew, która tam była. Taka anegdota. Natomiast z takich bardziej praktycznych w tej chwili to jest tak, że nie tylko to może posłużyć do znalezienia na przykład DNA osoby, która zabiła na przykład, albo która jest zabita, tylko bo na przykład na miejscach zbrodni już w tej chwili się zdrapuje kupy muchy, w której może być DNA właśnie osoby, która została zabita na przykład, ale też zbiera się, można po czasie, po bardzo długim czasie wykryć na przykład, że ktoś został otruty, nawet jeżeli już został z niego szkielet. Dlatego, że muchy, które zjadają ciało, no to też niejako wbudowują w siebie część tej na przykład trucizny, czy jakichś tam środków, które były w tym ciele i potem można z ich wysuszonych już nawet starych kokoników po przeobrażeniu wyekstrahować jakieś substancje i dzięki temu na przykład też wykryć przyczynę zgonu. Tak, to też pomaga na przykład czasami w takich poważniejszych zagadkach kryminalistycznych. Kiedyś była taka, że znaleziono mężczyznę leżącego na łące. A czemu ty się śmiejesz? Ty wiesz, że myślę, ale to jest bez sensu, bo ty psujesz wszystko, nie? Ja teraz sobie układam w głowie fajną rzecz, a ty mi, dobrze, no więc leżącego na łące mężczyznę znalazły organy ścigania. Proszę się nie chichrać. I wokół latało multum much. Zastanawiające było to, że mężczyzna miał na plecach plecak. No i dzięki muchom można było się domyślić, co jest w tym plecaku. Jak myślisz? Kupa. Nie, spadochron. Dobrze, a tak już całkiem poważnie, to z tym wykrywaniem, niestety nie mogłem teraz wypożyczyć tej książki, bo była zajęta w bibliotece, czytałem ją jak wyszła, więc to nie wiem, kilka lat temu, była książka doktora Pawła Leśniewskiego, Entomologia sądowa, identyfikacji i zabezpieczanie śladów entomologicznych. Tam właśnie były te historyki o Sun Tzu, ale wiem, że to, co powiedziałeś o tych odchodach, to o ile mnie teraz pamięć nie myli, była podobna sytuacja z tymi wypluwkami. Że one przez to, że na oknach, na szybach są, prawda, często, to z tych wypluwek można było znaleźć ślady biologiczne w miejscu, które było oczyszczone aż za bardzo. I no teraz już pewnie przestępcy o tym wiedzą, ci tacy bardziej pedantyczni. Ale jeszcze okno myją w razie czego. Na Wielkanoc, nie? Tak. No, przepraszam cię bardzo, ale ja staram się przygotowywać do tych rozmów, bo ostatnio mi wypomniano, że przychodzę chory i nieprzygotowany.
To ja tutaj mówię, a ty się chichrasz. No była taka sprawa i nie tylko mnie to interesowało i wiem, że tak wykryto kiedyś sprawcę, a nie będę mówić o innych sprawcach, innych przestępstw, których wykryto, bo też mam ciekawostki, ale nie są chyba związane z muchami, więc przejdźmy do czegoś, no co ty lubisz i że sobie pozwolę zdradzić, ktoś mi napisał, że te pytania to jedna wypowiedź będzie, bo nie ma sensu dzielić, żebyś potem się nie zaciećwierzał, że ci pytania psuje. No ja oczywiście zauważyłem, że zaciećwierzał zamiast zaciećwierzał. No i przyjąłem to z godnością, tak jak i fakt, że zapomniałeś komputera, więc słucham. Wymień najciekawsze choroby od muszy. Czy jestem ci potrzebny wiedzieć jakie, czy spokojnie sama powiesz? Powiem, tak. Generalnie to z ciekawych... Bo były dwa pytania przygotowane i były do kitu, bo było pierwsze pytanie o choroby, najciekawsze choroby od much, a potem było o te choroby, które są najciekawsze, drugie pytanie, no to bez sensu zupełnie. No ale to więc... właśnie chciałem, żebyś się wiedziała więcej niż 2 choroby, bo ogólnie to 100 patogenów przenoszą muchy. No więc właśnie, ale te, które przynoszą, to są takie standardy, no jakąś jelitówkę, jakieś salmonelle, jakieś dury brzuszne, cholery i inne rzeczy. No to jest nudne, no to przecież nie będę o cholerze opowiadać. A ciekawe, faktycznie ciekawe choroby od much to są muszyce i to są te właśnie związane z muszym byciem parazytoidem, czyli z tym, że muchy wykorzystują inne organizmy do inkubowania swoich dzieci. I to jest ciekawy aspekt chorób muszych. No i moim takim ulubionym, chociaż bardzo smutnym przykładem jest ta ropuszanka. To jest taka mucha, która składa jaja w nosie albo na głowie, a najczęściej gdzieś tam koło okolicy nosa, ropuch. I te jej dzieci, które się rozwijają, zaczynają zeżerać tę biedną ropuchę na żywca i ponieważ to jest złożone, te jaja są w okolicy mózgu, no to bardzo szybko te larwy przechodzą i zjadają tej żywej ropusze, zjadają mózg, ale płazy są dość prymitywne, jeśli chodzi o tą budowę mózgu i one bardzo długo zachowują funkcje motoryczne, więc taka ropucha, która ma prawie całą głowę już zjedzoną, nie ma już oczu, nie ma już w zasadzie prawie całego mózgu, tylko został gdzieś tam ten pień, no to takie jeszcze nadal chodzą z tymi, takie, z tymi larwami właśnie w głowach. Także, do Sejmu. Co? Do Sejmu chodzą. Tak, no ale tych muszyc jest sporo i również wykorzystują inne zwierzęta, są takie, których w sumie wszystko jedno na jakim zwierzaku złożą, bo po prostu gdzieś składają te jaja na owłosionej skórze zwierząt czy też ludzi, no i ta larwa sobie tam szybciutko się wykluwa, wchodzi sobie do ciała i zaczyna mieszkać sobie w takim ciele zwierzęcia czy tam człowieka. No, z takich jeszcze ciekawych chorób, no to jest oczywiście ta śpiączka afrykańska, która też jest w ogóle ciekawym bardzo przykładem, no bo to jest raz, że jest pierwotniak, który gdzieś tam wchodzi sobie do tego układu nerwowego i go paraliżuje i wywołuje śpiączkę. Tutaj ta mucha jest takim nieświadomym wektorem, czyli czymś, co właśnie te patogeny tylko przenosi, nie? To już wszystko? Tak, bo zapomniałam po drodze, do czegoś zmierzałam, ale już teraz nie pamiętam, już sobie nie przypomnę. Właśnie, więc... Miały być generalnie te choroby od muszy, dlatego że ropuszanka i larwy to jedna wypowiedź będzie, bo nie ma sensu tego dzielić, a drugą częścią miały być zombie i trupi zapach seksu. Czy ty chciałaś to połączyć teraz, czy nie? Nie, to jest kolejne pytanie. Dlaczego piszesz mi wiadomości, które są niezrozumiałe? Dobrze. W takim wypadku, miałem zmienić to pytanie. Czy muchy zmuszają się do seksu? Inaczej to tak. I trupi zapach seksu. O tym mieliśmy rozmawiać. Tak, i to jest jedno pytanie, tak? A to zrobiłeś z tego 2. Ja właśnie chcę pokazać ludziom, w jakich ja warunkach muszę pracować. Szkoda, że nie widzę, jak ty rękami teraz machasz. Ale tak, dobrze, nawet. Czy muchy zmuszają się do seksu? Proszę bardzo, tak. Ale ja ci wysłałam te pytania zgrupowane po 2 w 2 różnych wypowiedziach, więc myślałam, że się nie, ty mi wysłałaś artykuł o tym, zaraz ci go przeczytam, bo ja tu mam te papiery, prawda?
Łącznie z podpisem, że zdjęcia robił Filippo Castellucci. Takie tutaj mam ze dwie strony, więc grzyb uwalnia aromat, przez który truchełko muszej samicy staje się super sexy. No tak, no ale to jest inny wątek zupełnie. To nie ale jest w jednej choroba, wiadomości napisałaś mi, przepraszam bardzo, o tych... W dwóch mam screeny. No, przepraszam. Ja mam bardzo. wydruk i sobie usunąłem, to jest te przerwy i to jest teraz jedna wiadomość, wiesz? I teraz jest jedna wiadomość. Proszę cię, wróćmy do tego seksu, bo po prostu stosunek przerywany... Coś mówiłeś o profesjonalizmie jakiś czas temu, zdaje się. No i Tak, nie nagrało tak się było. nigdzie, prawda? Jak nie masz dowodów, to wróć do tego seksu. Bardzo proszę. Tak brzmi to jak w niektórych rodzinach. Dobrze, jak brzmi pytanie, bo ja już teraz nie pamiętam. Czy muchy się zmuszają do seksu, Brawo, tak? czy tak? I później dodatkowa podpowiedź, trupi zapach seksu. Żebyś wiedział, Bo to nie jest, bo to nie muchy się zmuszają, tylko zmusza ich grzyb, który się, tak sobie myślę, że człowiek, który go nazwał po polsku, musiał być bardzo smutny z tego powodu, że nie może wykorzystać lepszej nazwy. Mianowicie grzyb się nazywa owadomorek muszy, a można by z tego zrobić muchomorka muszego, nie? Jakby, bo to tylko do muchy. Przepraszam. Dobra. Muchomorek to taka mucha z poczuciem humoru. Coś po prostu, jak tutaj słyszę. Naprawdę, spróbujmy coś powiedzieć o tych muchach. Tak, jest takie ciekawe zjawisko, o którym już mówiłam przy okazji naszego podcastu halloweenowego o zombie, ale powtórzę, no już trudno. Mianowicie jest grzyb, który się przenosi w bardzo uroczy sposób. Mianowicie on w ogóle, jego głównym zadaniem jest przejęcie kontroli nad muchą, czyli zmuszenie jej, żeby poleciała, przepraszam, żeby poleciała w jakieś Jezu, przepraszam, żeby poleciała gdzieś wysoko, dlatego że wówczas jak wysypią się z tego grzyba zarodniki, to mają większą siłę rażenia i jakby na dalsze odległości są w stanie się rozprzestrzeniać, więc grzybkowi, owadomorkowi zależy, żeby mucha poleciała jak najwyżej, w związku z czym paraliżuje jej, czy się opanowuje jej mózg i mucha zostaje zmuszona do tego, żeby polecieć gdzieś wysoko i tam sobie usiąść. No i wówczas dochodzi do jej zgonu, a ten grzyb sobie wypuszcza swoje zarodniki i tworzy taką, tak jakby ktoś wygląda, jakby ktoś takim śniegiem w sprayu prysnął na szybę na przykład. To są właśnie te zarodniki. I teraz, żeby on sobie zwiększył swoje szanse na zarażenie kolejnych much, no bo o to mu chodzi, żeby mógł więcej much zmuszać, to zaczyna emitować zapach samicy muszej i dzięki temu, nawet jeżeli ta ofiara, która została przez niego przed chwilą zabita, nie jest samicą, to i tak pachnie jak samica, w związku z czym przylatują do niej musze samce i z nią kopulują, zarażając się grzybem i zamieniając wkrótce w zombie. Koniec tej trudnej wypowiedzi. Nie no, chciałem nawet w pewnym momencie liczyć, ile razy powiedział, że ktoś do czegoś kogoś zmuszał. Ale ja uprzedzałam, że będzie ten żart się przebijał. Bardzo mnie bawisz, przecież wiadomo, że moje poczucie humoru tak jest, to dostaniesz zagadkę, jak się nazywa mucha bez ucha. No. Głośniej mów, bo cię nie słyszę. Jak się nazywa mucha bez ucha? No. M. No trudno, no. A ten przynajmniej usłyszałam teraz. To jest czysta przyjemność, ta rozmowa. To może teraz, czy pamiętasz coś o muchach jako broni biologicznej? Bo to też ciekawe jest, czy nie? Nie, to znaczy się tak, ale nie w takim układzie, znaczy w takim sensie jak ty, bo to na pewno myślisz coś o wykorzystaniu broni biologicznej przeciwko ludziom. Tak, dokładnie. A ja nie, bo to mnie specjalnie nie interesuje, ale jest fajny motyw użycia much jako broni biologicznej przeciwko mrówkom. Kto to tak zrobił? No właśnie, bo są mrówki ogniowe, które są bardzo ciężkim tematem, bo to są inwazyjne mrówy, które są bardzo niebezpieczne, bo one mocno żądlą, są bardzo ekspansywne
i trudno jakby się ich pozbyć. I jest taki pomysł i już tam jakieś wstępne wykorzystanie takiej muchy, która też jest parazytoidem, czyli wykorzystuje, dorosła mucha składa jaja na mrówkach ogniowych i ta larwa, która się z tych jaj wykluwa, powoduje, że tej mrówce odpada głowa i sobie w takiej puszeczce zrobionej z tej mrówki dojrzewa i potem wylatuje dalej. Czyli nikogo do niczego nikt nie zmusza. Nie, bez zmuszania. No to wiesz, trzeba było przygotować wypowiedź, żeby tam się to znalazło. No trudno. Masz czas, bo teraz mi chodziło o to, że w czasie II wojny światowej Japończycy skonstruowali bomby, które właśnie wypełnili muchami domowymi w jednej komorze, a w drugiej były przecinkowce cholery. I jak zrzucili bombę, te muchy w jakiś tam sposób zostały pokryte tą zawiesiną. Takie bomby chyba były dwie, z tego co znalazłem informację. I pierwsza była w 1942 zrzucona na miasto Baoshan. Zabiła początkowo 60 000 ludzi, później zaraza się rozprzestrzeniła i ponad 200 000. A kolejna, bo jako że zrzucono dwie, w sumie wywołała epidemię ze śmiertelnością 210 000 osób. Miało coś takiego chodziło. I stąd były te choroby odmusze, bo miałem nadzieję, że ktoś powie cholera, ale okazało się, że cholera nie jest ciekawa, więc musiałem to teraz ja opowiedzieć. Dziękuję, że osoba, która tak słabo historię opowiada jak ja, musi to robić, ale tak, wąglik też muchy roznoszą, co jest ciekawe, a co mnie zaskoczyło i to przyznaję, bo jakoś nie kojarzę ich z tym, to gruźlice. A tak, też czytałam. Tego nie kojarzyłem, mnie bardzo zainteresowało, ale niestety. Jakby oczekując ode mnie, że będę mówić ciekawostki, a czytaj mi w myślach, proszę bardzo. Które się odnoszą do ludzi, najmniej interesującego gatunku na tym świecie, to jest trochę, wiesz, jakby próżny twój trud. Nie mam takich zainteresowań, więc to musisz ty dopowiedzieć, jak masz takie pytanie. Oczywiście, no ale skoro interesują cię muchy, to taki dowcip, jak byliśmy dziećmi, był popularny. Co to jest, chodzi po ścianie i świeci? Czekaj, wiedziałam to. No na pewno wiedziałaś. Mucha ze złotym zębem. Dziękuję bardzo. A jeszcze było chodzi po ścianie i stuka. Pewnie ze złamaną nogą, bo w gipsie. Tak. Dziękuję. No widzisz, nie? A co szeleści? Chodzi i szeleści? Nie wiem. W ortalionie. A wisi na ścianie i krzyczy? Dupa, a nie alpinista. No ale widzisz, nie zmyliśmy, nie? A tu suchary, młoda damo, ja powinienem mieć piekarnię z sucharami, wiesz? Po prostu. Ale dobrze, to mamy broń biologiczną za sobą. To teraz muchy jako sojusznicy medyków. Tak, to ja w ogóle moja ciocia miała świętej pamięci taką terapię muszą zrobioną właśnie na niegojącej się ranie, więc ja mam z takiej pierwszej linii, że tak powiem, relacje i ona zawsze o tym tak fajnie opowiadała, że tam jej wsadzili te larwy do tej rany i one ją tam wynuplały wszystko, takie było jej piękne słowo na to. No i faktycznie mucha, która jest, to są takie specjalne hodowlane muchy, które są sterylne, no i je się umieszcza w ranach i one wyjadają tkankę, która już jest porażona jakąś tam zakażeniem bakteryjnym i ona jest już taka martwa czy tam zdegenerowana, one ją sobie wyżerają, nie tykając tej czystej i w ten sposób pomagają gdzieś tej ranie się zagoić, także wrażenie podobno jest dość niesamowite, jak one tam chodzą w środku i się ruszają, bo to czuć. No tak. Też zależy pewnie gdzie rana, ale ja mówię, ciocia relacjonowała, że było je czuć. Je się wkłada na takim etapie bardzo, bardzo malutkim, a już się wyciąga, jak są już takie obżarte tym truchłem i już tam sobie brzuchy pełne mają i takie się wyciąga. I co się z nimi później robi? Odpad medyczny. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo ja wiem, że niektórzy jak mieli rybiki kiedyś zutylizować, to im nie wyszło. Ale to nie powiem kto, prawda? Ale rybiki nie miały skażenia biologicznego w brzuchu, to się co innego. Tak, na pewno. Ja już wiem, czym tam je karmiono, wiesz? To takie z pytań, które wiem, że jak chcesz, mogę powiedzieć historię, mogę zadać pytania, ty się napijesz, tam wykaszlesz. Bo tak, wykaszlę się chętnie, tak. Bo mam jedną historię dla ciebie. Wywilżna karłowata, drozofilia, karłówka, muszka, owocówka. Znamy temat, nie? Tak. Skąd ich jest tak dużo na Śląsku? Dlaczego? Nie skąd, to głupie pytanie. Przyłożyłem do tego łapę, się okazuje, ponieważ na jednych z moich studiów były zajęcia
Gdzie trzeba było i pamiętam to jak przez mgłę, ale wczoraj mi się o tym przypomniało do naszej rozmowy, starałem sobie przypomnieć się konkrety, a mianowicie dostaliśmy zadanie, żeby skrzyżować muszki owocówki. No więc pamiętam, jak gdzieś siedziałem z koleżanką i zastanawialiśmy się, jak my to mamy zrobić, ale dostaliśmy tam jakąś brygadę much, już tam nie pamiętam szczegółów, chyba były w jakimś pudełku, no nie po zapałkach. Wiem, że my mieliśmy w każdym razie pudełka po filmach fotograficznych z odżywką na dole i mieliśmy sobie złapać muchy, tak żeby miały, o ile mnie pamięć nie myli, ja chyba trafiłem na czerwone oczy i nie jestem pewien, czy ja nie dostałem karłowatych skrzydeł, ale wydaje mi się, że to są chyba normalne skrzydeł, już teraz nie pamiętam. W każdym razie z koleżanką walczyliśmy długo, złapaliśmy te muszki, stworzyliśmy im te jakże urocze warunki do randki i zamknęliśmy je w rzeczonym pudełeczku, które, co mnie zastanawia, chyba nie było zbyt mocno nakute, no bo nie mogliśmy dać uciec owocom miłości, których, jak wszyscy pamiętamy, skórki z owoców miłości nie wyrzucamy za okna, bo się nam gęsi dławią. I 2 tygodnie później były następne zajęcia z tych much, no powiedzmy to sobie tak. Pamiętam, jak dziś przychodzimy, no i mamy sprawdzić, czy no, eksperyment się udał. Każdy miał napisane, jakie miał krzyżówki ogarnąć. I była to mocno sfeminizowana grupa, więc po otwarciu większość osób odskoczyła od tych pudełek. My złapaliśmy 2 muchy, uznaliśmy, że eksperyment jest udany, ale pamiętam, że no nagle sala zapełniła się owocówkami, które uciekły, bo jako, że był to początek lata, to no to mieliśmy uchylone okno. Więc jeśli ktoś by kiedykolwiek pytał, to tak, przyłożyłem do tego rękę, niestety. Muchy te bezskrzydłe są strasznie słodkie, bo one nie mają jak odlecieć, tylko skaczą i uciekają, bo takie się używa w terrorystyce, także często je ganiałam gdzieś tam, żeby kogoś nakarmić. No to jak widzisz, u nas musiała mieć dłuższe, bo wiem, że większość uciekła. No tak, bo to tam są różne linie, nie? W zależności od tego. No w ogóle wywilżyna czy muszka owocówka to jest w ogóle super fajny temat, bo to jest, zdaje się w ogóle pierwsze zwierzę w kosmosie chyba to było, albo jakieś jedno z pierwszych na pewno. I one są, nie no w ogóle tam eksperymentów jest w ogóle masa przeciekawych na nich zrobionych i też takich rzeczy, które mało sobie osób zdaje sprawę, to, że na bank wszyscy w kółko jedzący ludzie owoce konsumują jaja tych much, bo one po prostu są od razu na wszystkim, co tylko się pojawia na półkach, jeżeli coś chwilę leży, tylko to za chwilę już ma tam na sobie jaja tych much, więc jakby to jest wpisane absolutnie w jedzenie owoców i nie ma co specjalnie z tym walczyć. I one też jest ciekawe, bo też nie wszyscy wiedzą, że one nie jedzą owoców wcale, tylko one jedzą drożdże, które sobie, czyli tam grzyby na tych owocach, które sobie rosną i to jakby to jest ich główny cel i po to sobie na te owoce siadają. Ale tak jak mówisz właśnie z eksperymentami, no to one są takim też no najważniejszym chyba pierwszym zwierzęciem modelowym, gdzie sekwencjonowano w ogóle ich DNA i one dzięki temu jakby one są na tyle proste jako zwierzęta, plus mają bardzo szybką przemianę pokoleń, znaczy się bardzo szybko kolejne pokolenia następują i można dzięki temu różne linie właśnie wprowadzać czy tam krzyżować w jakimś kierunku. I z takich, co mi się teraz przypomniało, to jest w ogóle kapitalny eksperyment, był przeprowadzony, że bo jakby jak jest etap larwalny i potem mucha przechodzi przepoczwarzenie, czyli staje się najpierw poczwarką, a potem już dorosłym osobnikiem, to nie wiem, czy ktoś, czy może nie wszyscy są tak ciekawscy i nie otwierali, ale jak się otworzy taki kokon muchy, to tam w środku jest płyn. To znaczy ona się zupełnie rozpuszcza w środku, taka larwa i tam w zasadzie tylko ta drabinka nerwowa taka pływa sobie, czyli jakby ten układ nerwowy zostaje, natomiast wszystkie wnętrzności, wszystko się jakby rozpuszcza, to znaczy się po prostu przeistacza się w coś nowego, więc tam jest po prostu woda w środku, zupełnie przezroczysta. To jest taka galaretkowata powiedzmy. I teraz udowodniono, że na przykład muszki owocówki, które jako larwy się czegoś nauczyły, to te informacje przetrwały to przeobrażenie, mimo że jakby całe jej ciało praktycznie uległo, znaczy się rozpuszczeniu oczywiście w cudzysłowie, ale że ono się całe jakby zdezintegrowało, ale przetrwał ten układ nerwowy i na przykład jeżeli się nauczy taką muszkę, że w obecności powiedzmy jakiegoś zapachu jest zarażona prądem, to potem jako dorosła będzie tego już unikała na przykład.
Czy Czyli wy, jest ta jako pamięć, no, pamięć przeżywa i to jakby też można było zrobić dzięki temu, że ten ich cykl rozwojowy jest bardzo króciutki. Także tak, także z eksperymentalnych. A jeszcze ale też nie wiem, czy cię teraz nie skopię pytania. mów, już ja mam inne pytania, bo na przykład zastanawiałem, czy wy jako biolodzy nie macie jakichś innych doświadczeń, tylko kopać kogoś prądem, nie mogliście jej nauczyć na mini Nie, pianinku tak, grać? przepraszam, w tym eksperymencie było i pozytywne, i negatywne warunkowanie, i jedno i drugie działało, ale Pozytywne było, że go nie kopnęliśmy prądem. To jest to. pozytywne było, że jakieś jedzonko dostawało dobre w jakimś atmosferze jakiegoś zapachu, tak? To A negatywne. na sekundę do jedzonka wrócimy, bo to jest dla mnie ważne jako dla człowieka na wiecznej diecie. Czy te jaja tych muszek, owocówek wliczamy kaloryczność do owoców, czy nie? Bo jak tak, to muszę sobie rozpisać. No teoretycznie na białko powinno to No wpłynąć, właśnie, nie? nie? Ale to trzeba by było zważyć. Ja nie wiem, czy Fita tu to ogarnia, albo tam inny ten. A trzeba sprawdzić w sobie, czy są. No albo taka właśnie to byłoby jest opcja. ciekawe, wiesz, bo jednak Nie? jak już jest to białeczko, czyli byśmy też wiedzieli, że wegetarianie kłamią. Bo jednak jedzą. Nie, no jedzą na pewno. To w ogóle nie da się nie jeść białka Mamy ich na zwierzęcego. oku. Dobrze, wszystkich wegetarianów oczywiście przepraszam w tym momencie. To jakie to pytanie chciałaś mi skiepścić? Bo ja już mam niewiele, może z 10. To co chciałaś? Chciałam skiepścić, tak, pytanie, bo jest fajny motyw z muchami, owocówkami, że one starają się swoje dzieci umieszczać w miejscach o wysokim stężeniu alkoholu etylowego. Czyli Tak? topią swoje dzieci w alkoholu. Dobra. Tak? Nie, bo już chciałem powiedzieć, że tak jak na Podlasiu, nie można tak mówić. Stop. Przepraszam, mów, no. Dlatego, że jest taka pasożytnicza muchówka, która składa jaja na larwach wywilżny, czyli muszki owocówki, i tam też te larwy przez to są upośledzone albo giną, ale ta muchówka, ten parazytoid nie lubi właśnie alkoholu etylowego, więc te muszki, które swoje dzieci umieszczą w atmosferze alkoholu etylowego, to mają większe szanse na sukces rozrodczy. No, nie będę komentował, ale brzmi faktycznie dość sensownie. To wróćmy do takich pytań, od których de facto nasza znajomość też się zaczynała, czyli czy rozmiar ma znaczenie? Może tutaj chodzi mi konkretnie na przykład o rozmiar much, plemnik gigant, tak powiem ci, wiesz już. Tak, no kiedyś pisałam takiego posta a propos też muchy z rodzaju Drosophila, czyli też krewniaczki tej muszki owocówki nieszczęsnej, biednej, która jest tak na wszystkie strony maltretowana, i u nich występują gigaplemniki i to jest strasznie ciekawe takie ewolucyjne wyposażenie samca, któremu zapewnia sukces rozrodczy, mianowicie one mają niesamowicie, nieproporcjonalnie długą witkę, takie plemniki. Ten samiec tylko około 6 sztuk produkuje, bo więcej nie potrzebuje i na jedną kopulację tylko jednego zużywa. I ten plemnik ma witkę długości prawie 6 centymetrów, a jest wielkości, sam samiec jest wielkości muszki owocówki, no czyli malutki. I on po prostu, jak on kopuluje z samicą i on jej ten jeden plemnik taki długi umieszcza w drogach rodnych, to on po prostu ją zatyka tą witką, także ona już nie jest w stanie odbyć kopulacji z innym samcem, albo przynajmniej nie jest w stanie odbyć skutecznej kopulacji. Ja tam w ogóle zrobiłam taki przelicznik na człowieka, jakby, żeby sobie zdać sprawę, jakimi jesteśmy szczęściarzami, że nie mamy takich parametrów niektórych elementów ciała, bo u tej muchy jądra są wielkości około 10% masy ciała, dlatego że tam są taki system rolek jest w tych jądrach i te witki, ten makaron cały się tam nawija na te rolki, żeby to się nie poplątało tam i nie powstał jakiś węzeł gruby w środku. I gdyby to przeliczyć na ludzkie, to mężczyzna miałby jądra około 9-10 kg, tak? Czy tam, no zależy jak to waży, ale powiedzmy mniej więcej tak średnio. A Bo ta ty z witka... mojej wagi liczysz. No to ty wiedziałem, że mi wytknie. 15 kg rzuciłem, mów dalej. A ta witka byłaby długości 35 metrów. Już wcale nie poprawiałaś mi humoru teraz, wiesz, ale okej. Ale byłoby ich tylko 6, więc w sumie... No i dieta inaczej by wyglądała, nie?
Ja myślę, że wszystko inaczej by wyglądało. No. Kurczaki, no a jeszcze rozmiary much od czego zależą, bo to też jest ciekawe, że duża mucha to wcale nie znaczy jest starsza. A nie, no to oczywiście, no to jakby u owadów jest, nie ma już potencjału wzrostowego po tym, jak się już stanie owadem doskonałym, czyli dorosłym. Już wtedy nie ma opcji rośnięcia. W związku z czym jakby tutaj jest to kwestia gatunkowa, której się nie da zmienić. Aczkolwiek z rozmiarem to można poszaleć. Tak, jest w ogóle taka strasznie śmieszna rodzina, ona się nazywa Diopsidy. Ja o nich pisałam w którejś mojej książce, chyba w drugiej. I one mają, u nich wygląda, jest coś takiego a propos rozmiaru, że one mają, samce konkurują ze sobą na długość oczu. Im większy rozstaw oczu, tym samiec jest bardziej męski. I to jest ciekawe, bo ten rozstaw oczu u nich jest taki kuriozalny, bo tutaj one mają te oczy na takich stylikach, czyli na takich patyczkach po prostu, które wystają z głowy, wystają w poziomie, to znaczy nie, że one mają takie czułki jak ślimak do góry, tylko one mają na boki, wystają te oczy i w momencie, kiedy dwa samce się spotykają i konkurują o samicę, to nie ma bitwy między nimi, tylko one po prostu podchodzą do siebie i mierzą, kto ma dłuższe styliki i wtedy ten, który ma dłuższe oczy, wygrywa i zgarnia całą nagrodę, natomiast tamten odchodzi w sromocie. Ale ciekawe w tym wszystkim jest to, a propos jeszcze tego, dlaczego muchy rosną, że ta długość tych stylików jest związana z tym, ile larwa zjadła przed przepoczwarzeniem. I w trakcie tego przepoczwarzenia jakby te styliki się wydłużają, bo jakby ona wychodzi z kokonu i one się tak pompują i pompują i pompują. No i to jest ten krytyczny moment, jakby, który decyduje potem o atrakcyjności samca i jak daleko się ten stylik napompuje i na ile był dobrze odżywioną larwą. Dobrze, to tak. Właśnie chodziło mi o to, że to, czy mucha jest duża, czy mała, świadczy jedynie o tym, czy się owad odżywiał dobrze w trakcie etapu larwalnego, więc bardzo się cieszę. I już się cieszę, bo chyba postaram się dodać napisy po śląsku, żeby było pod spodem, jak to mówisz, seblekaj baty i pukusz czym sikusz. Bo to po prostu myślę, że te styliki wtedy zdobędą cały świat. To co tu mamy jeszcze? O, z trudnych pytań takie się wylosowało. Muchy lubią kał i same często defekują. Czy swój stolec też jedzą? Nie wiem. Znaczy myślę, że tak. Ja myślę, że jeżeli jest... Ostatni raz podesłałem pytania wcześniej. Ale jak ja miałam na to znaleźć odpowiedź, powiedz mi, czy muchy jedzą kupę swoją? No nie wiem. No, razisz prądem muchy, wy jesteście, wasze badania są podejrzane, naprawdę dacie radę. Ja myślę, że dla niej to jest bez różnicy, jeżeli jest ta kupa świeża, bo jeżeli jest już zaschnięta, to może nie do końca zadziałać ten odpowiedni mechanizm. Myślę, że świeża kupa to jest zawsze atrakcyjna, nieważne czyja. Tak jest moja odpowiedź. Dobrze, bardzo ładna odpowiedź. A teraz pytanie, które wiem, że chciałyby poznać na nie odpowiedź dzieci, bo autentycznie mi ktoś to też powiedział, gdy się tu szykowałem, czyli jak widzą muchy. To jest kapitalna sprawa w ogóle, bo to się wiąże z tym, dlaczego muchy są w stanie uciec przed packą, znaczy się packą może nie, ale przed ręką na przykład, tak? Bo packa to już jest dodatkowa jakaś siła odśrodkowa, dochodzi i zwiększa prędkość i tak dalej, więc tutaj jest trochę grubsza sprawa już, ale mucha, czy generalnie owady mają oczy złożone z tak zwanych fasetek, czyli tam inaczej to omatidia się nazywa, czyli po prostu one mają jakby takie oczka, z których każde oczko odbiera osobny obraz i taką mozaikę sobie wysyłają do mózgu z tego. Można to sobie tak wyobrazić, że one po prostu mają, no to każda taka fasetka, czyli każde takie malutkie oczko to jest po prostu jeden piksel, którym składa ten obraz potem do całości. I teraz one na rzecz tego, żeby szybko przetwarzać ten ruch, który się pojawia dookoła, zrezygnowały z ostrości, więc ona widzi takie popikselowane mniej więcej zarysy tego, co jest dookoła, czyli nie widzi szczegółów i dzięki temu jej mózg jest w stanie to przetworzyć z takiej ilości oczu, ale właśnie za to widzi ten ruch dużo szybciej niż my
I to jest powód, dla którego nie ma sensu brać muchy do kina. Bo wiedziałam, że się ucieszysz z Ten tego plan na żartu. weekend mi zepsułaś. Właśnie dzisiaj miałem 60 000 biletów akurat. Miałem, no i sprawa się ryła. Bo dla muchy taki film to będzie po prostu pokaz slajdów, więc generalnie nudy, tak? Bo ona na tyle szybko przetwarza dane, że nie jest w stanie zobaczyć filmu tak jak my, tylko widzi po prostu tak jak na przykład mucha, też dla muchy muszą być strasznie wkurzające wszelkie lampy, tam LEDówki i tak dalej, które też wysyłają takie dla niej widoczne pulsacyjne światło, tak? A no my mamy na tyle upośledzone oczy, jeśli chodzi o tą prędkość reakcji, dlatego dzięki temu mamy dobre widzenie w HD, wszystko widzimy, ale widzimy wolniej niż muchy, albo szybciej, czekaj, teraz to muszę pomyśleć, jak to jest. No generalnie widzimy tak, że to światło jest dla nas ciągłe, a film jest dla nas filmem, a nie pokazem slajdów, tak? A mucha przez to, że sobie zaoszczędziła trochę jakości, to może uciec przed ręką, ale muchy, to jest na naszą korzyść, muchy nie widzą po ciemku, znaczy im jest ciemniej, tym gorzej, bo one bardzo są uzależnione od ilości fotonów, znaczy my też nie widzimy, nie? Ale już jakby mucha traci mocno na tej swojej szybkości, jak tylko odrobinę się zrobi ciemniej, bo jakby jej oczy czekają na to, żeby wychwycić odpowiednią ilość fotonów i przez to jakby zwalnia trochę ta ich szybkość widzenia, także tak, taka jest. Koniec wypowiedzi. No dobrze, no ale to jak nie do kina, to gdzie mam je zabrać? Do teatru. Oj, Agnieszka. No dobrze, lep na muchy czy muchołapka? Czy ja w ogóle bardzo proszę, żeby nie używać lepów na muchy, bo lepy na muchy to są straszne rzeczy i zwłaszcza jeszcze widziałam pomysły, że ludzie czasem na dworze, bo na przykład na tarasie siedzą i na dworze widziałem. Wystawiają te lepy i potem się to kończy tym, że się ptaki w to łapią, że się nietoperze w to łapią i te muchy to też jest taki okropny sposób na umieranie, jednak takie przylepienie się do tego lepu, także najlepsze są jakieś tam takie lampy, które je od razu palą i nie ma tam jakiegoś długiego przedłużającej się agonii, bo to tak myślę sobie, że to jednak trzeba trochę też brać pod uwagę. A muchołapki w takim sensie czy się rośliny, czy o co? Nie, są takie pułapki, wiesz, z wodą, takie zbudowane. Aha, no to zależy jakie muchy, no nie, no bo do takiej pułapki z wodą to takiej muchy domowej, zwykłej to tak nie bardzo, nie, bo to raczej owocówki będą łapać. Dobrze. Bo tam się wlewa ocet, nie, żeby taka... Tak, coś takiego, ale pytam, czy w ogóle jesteś zwolenniczką? A nie, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką zabijania żadnych zwierząt, więc jakby niekoniecznie. Znaczy wiem, że one irytują i że są takie rzeczy potrzebne, ale wolałabym, no nie... No dobrze. To co? No to teraz powiedz mi, dlaczego muchy nie lubią przyjemnych dla człowieka zapachów? Bo na przykład świeży czosnek, cynamon, ekstrakt waniliowy, to odstrasza, no nie, może nie dla wszystkich świeży czosnek jest przyjemny, ale generalnie mam nadzieję, że pytanie rozumiemy. Ten ostatni, tak na przykład jeszcze do wanilii kojarzy mi się olejek cytrynowy i lawenda. Dlaczego muchy nie lubią? Tak, że muszę nawiązać do tego czosnku, bo to my jesteśmy upośledzeni, bo generalnie to czosnek specjalnie robi taki zapach, żeby go nic nie zjadało, nie? A to akurat my mamy z Dekrem, że stwierdziliśmy, że jednak jest pyszny i w ogóle twoje zabezpieczenie czosnku jest ponizy, bo nam bardziej przez to smakujesz. Czy z cebulą jest podobnie? Tak. No, czyli ten dowcip teraz mogę. Dawaj. Przychodzi mucha do baru, bo to wcześniej go nie usłyszałaś. Kupa raz. Co? Gówno. Z cebulą? Nie, bo po cebuli śmierdzi z ryja. Na początku próbowałem go powiedzieć, ale byłaś zajęta jakimiś tam informacjami o zwierzętach. Nie, bo ja tu nic nie słyszę, jak jest nakłada się, to nie słyszę. Ale tak, to dobry, ładny, podoba mi się, tak. Dziękuję. No, że jak ktoś nie dotrze do tego momentu rozmowy i uzna, że po prostu jestem przychlastem, który nie skumał na początku, ale no. Ja mam taką nadzieję, bo ja na koniec zostawiam jeszcze jeden dowcip, który jest niepoprawny politycznie i on to będzie już, wiesz, po dżinglu nawet puszczony. No dobra.
Ale dobrze, to wróćmy do tematu z tymi zapachami. Jak to jest? No bo ekstrakt wanilii jest jednak przyjemny, skoro dobra, czosnek oddajmy, ale ekstrakt wanilii tak wydaje się. Znaczy wiesz, on jest przyjemny w związku z twoimi doświadczeniami, że zjadłeś sobie ciasto z zapachem wanilii, które było dla ciebie smaczne, no nie? Ale weź sobie pod uwagę na to, co mucha uznaje za smaczne i jakie zapachy są jej miłe. I teraz jednak człowiek bardzo mocno odszedł przez cywilizację od tego, od takich zapachów, które są przyjemne, które nie są przyjemne i to jest kwestia jakichś ostatnich tam 10, znaczy nie 10 lat, ale powiedzmy 100-200 lat. Natomiast wcześniej ludzie strasznie śmierdzieli i to, znaczy się nadal, znaczy nie mówię, że już teraz nie śmierdzą, natomiast wcześniej to było na tyle normalne, że to nie były przykre zapachy, że jakby teraz są dla nas przykre i tak samo z tymi przyjemnymi zapachami, no to te zapachy perfum, które w tej chwili nam się kojarzą z czystością, z higieną, z zdrowiem powiedzmy i tak dalej, no to one są dla nas spoko, ale podejrzewam, że jakby takiemu człowiekowi sprzed, nie wiem, 300 lat podać jakieś mocno aromatyzowane jedzenie, no to też by się wykręcał i też by go to odrzucało, nie? Więc to tak jest z tym zapachami, to tutaj zależy od doświadczeń też. Znaczy się nie mówię, że muchy mają jakieś wielkie doświadczenia, natomiast... Nie, no bo właśnie tak brzmi, jakbym ja zadał głupie pytanie, bo się przyczepiłem do much nagle, nie? Że to tak, nie, no dobra, okej, nie, to nie. Ja bym nigdy nie zasugerowała, że twoje pytania są głupie, no to w ogóle... Czy ja mam wyjąć, ja zaraz wyjmę tego Messengera, wiesz, bo naprawdę tutaj kalumnii więcej, choć tak w nagrodę mogę też powiedzieć, że czasami przysyłasz dobre informacje. Tutaj uwaga, fun fact, 56 minuta, kto dotarł ma nagrodę. Miałam w trakcie studiów taką koleżankę z innego kierunku, ale zastygłaś, z którą czasem jeździłam i zawsze jak mnie przedstawiała nowym osobom, to mówiła, to jest Aga, na pewno ma w tej chwili jakieś zwierzę w torebce. Czy miewałaś muchy w torebce? Miewałam, oczywiście, że miewałam, to nawet często, bo muchy to jest podstawowy, już się bałam, że coś głupiego Nie, ja tak nie kompromituję, tamte mam na tej grupie, za którą płacę. Tak, faktycznie to akurat była ta historia dosyć ciekawa, bo akurat faktycznie zawsze się tak zdarzało, że kiedy tą koleżankę spotykałam, to zawsze coś miałam. Nie, że zawsze miałam jakieś zwierzę, ale akurat kiedy ją spotykałam, to się zdarzało, że a to gołębia miałam, a to jakąś jaszczurkę, a to coś tam w tym plecaku miałam, bo jakby jeździłam na uczelnię i dużo zajęć prowadziłam takich, które wymagały też, żeby mieć te zwierzęta. Plus ja mam jakieś takie szczęście, że zawsze jakieś poszkodowane właśnie albo gołębie, albo jakieś tam ptaki znajduję, albo coś tam i muszę ratować, ale faktycznie, że z muchami często jeździłam, bo bardzo dużo zwierząt na tym wczesnym etapie, jak modliszki, jak jakieś małe żaby, małe jaszczurki, wymaga karmienia muchami, więc z muchami to jeździłam bardzo często i ponieważ takie pojemniki, które się kupuje z muchami są dosyć prowizoryczne i zamykane na przykład na kawałek ręcznika papierowego i gumkę, to niestety się zdarzało, że miałam te muchy w torebce nie tylko w takim powiedzmy zamkniętej formie bezpiecznej do przewożenia, ale również w takiej, która na przykład, tak jak ty mówisz, że wypuściłeś dużo muszek na Śląsku, ja to wytnę. To ja wypuściłam bardzo dużo muszek w PKP na przykład. No dobrze, ale nie jeden raz. Takie muchy to jednak to trochę waży, no nie? Jak masz te pojemniczki w torebce. Tak, ale to akurat kwestia wagi torebki to nigdy nie jest coś, co się rozważa specjalnie, bo zawsze w tej torebce jest tyle rzeczy, że... Ale to nie byłaś wtedy bardziej zmuchana? Bęk! Patrz, jak długo szykowałem tę puentę. O Jezu, to dlatego, to był ten wzrok, tak? Szukałeś dobrze. Tak, musiałem coś wymyślić na szybkości, wiesz? Dobrze, twoje następne pytanie odrzucę, bo ono będzie później, ponieważ zbliżamy się powoli do drugiego etapu dopiero. Więc nim do niego przejdziemy. Muchy jako rodzice. Cały czas rączki, wiadomo, uczą, żeby dzieci myły, bo pokazują, myjemy rączki non-stop, tak? Tak, myjemy rączki. To znaczy generalnie mucha jakby nie ma instynktu takiego, żeby te dzieci swoje jakoś chronić, wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że złoży jaja i nara, aczkolwiek są muchy, które mają ciekawy bardzo mechanizm, składają już nie samo jajo, nie samą larwę, tylko już poczwarkę i one na tym etapie jeszcze, kiedy ona jest w ich brzuchach, to one nawet karmią ją czymś, co jest porównywane do karmienia mlekiem
dziecka. Mają takie specjalne gruczoły, które wydzielają taką substancję odżywczą i te larwy w ich brzuchach jakby trochę takiej gdzieś tam analogii do łożyskowców, powiedzmy, można gdzieś, czy coś w tym stylu, że one są odżywiane przez te matki, ale to jakby oczywiście z troską macierzyńską nie ma nic wspólnego, jest to po prostu strategia ewolucyjna, która gdzieś została wypracowana i działa. Natomiast tutaj nie ma jakichś cudów w takim sensie, że one są jakieś opiekuńcze, czy to rodzicielstwo tak naprawdę w zasadzie istnieje, ogranicza się tylko do wydania na świat jajek. Dziękuję Ci. Dobrze. Zaraz przejdziemy do tego drugiego etapu, dlatego skoro już tak ktoś doszedł daleko, proszę wiadomo, subskrybujcie kanał, gdziekolwiek go słuchacie, wszystkie suby, śruby, róbcie tak, żeby inni musieli się męczyć, skoro wy już tyle przebrnęliście. A teraz, droga pani z Przyry, czy mówi ci coś nazwisko Maruszczak? Marek Maruszczak, stojący tak, za zwierzęta są głupie. Tak. 2 książkami o zwierzętach, mniej lub bardziej głupich i 3 o wiedźmie Sali. I zastanawiam się, czy faktycznie puścimy odcinka tak, żeby przed tą wiedźmą wyjść, że my tutaj ogłaszamy. Podejrzewałem, że pomagała mu w tym jego niezastąpiona partnerka, bo poprosiłem o pytania dla ciebie. I choć nie mam pewności, to akurat w tym miejscu pozdrawiam Nastię, no bo ostatnio wyszło na jaw, że to ona nabija odsłony naszemu podcastowi. Tak, sama się przyznała u ciebie, no ale pytania od Marka. Czy mucha może mi wejść do ucha i kto wtedy kogo słucha? No jakie ładne pytanie. Wiesz co, ja kończę to, bo ja się też starałem rymować. To było, że proszę mi nie rymować i te pytania wyrzucimy. Nie, dobrze, ale tak, rozumiem, już wiemy. Ale ty rymowałeś ze słowami, które trzeba wypikać potem, więc to się... Dobrze, bardzo proszę mi tutaj tak. Więc kto wtedy kogo słucha? Jakie ładne pytanie. Więc tak, z wchodzeniem do ucha to mam tylko i wyłącznie anegdotę niezwiązaną z muchami i mogę tą odpowiedzieć, że jednym z najczęściej usuwanych z ucha ciał obcych w Stanach Zjednoczonych są karaluchy. No to jest fascynujące. Faktycznie też się kiedyś spotkałem z informacjami o tym. Tak, to jest moja odpowiedź na pytanie o muchę. Krótko. Jaka jest twoja, oczywiście wielką, ulubiona mucha? To bujanka, to już mówiłam, ale... Wymyśl drugą. Nie wiem, czy słuchałeś. To jeszcze strasznie lubię muchę i teraz pewnie spalę pytanie. Boli muszkę, kleparkę. Mów, to już nie są moje pytania, ja już usłyszałem, ja tutaj zadaję, proszę bardzo, no Markowi nie będziesz chciała palić pytań, więc wymyślaj muchę. Więc boli muszka, to jest taka mucha, nie ma takiej muchy. Proszę? Nie ma takiej muchy. Ja mówię do siebie teraz, przynajmniej ja mówię do siebie. Nie ma takiej muchy. Dobrze. Bo jakby, wiesz, zbliżasz się do mikrofonu i ruszasz ustami, to mi się wydaje, że mówisz do mnie, ale no dobrze, to może być zudzenie, tak. Więc boli muszka, ona się nazywa kleparka, ponieważ ma taki długi ryjek, który sobie klepie łapkami, stąd się wzięła jej nazwa. I to jest mucha, która jest odpowiedzialna za taki przesąd, że jak się zbiera na deszcz, to muchy gryzą. Jest takie coś, funkcjonuje, ja to słyszałam parokrotnie w życiu. To jest po prostu mucha, która je ludzi, w sensie takim, że wysysa z ludzi krew. I ma strasznie fajną nazwę, która mnie zawsze bardzo bawi, także to jest na jej plusy. A z much jeszcze, które absolutnie uwielbiam, znaczy się z muchówek, bo to jest oczywiście większa grupa, to są bzygi. Bzygi to są te muszki, które się przebierają za owady żądlące, bo mają takie paseczki czarno-żółte i one jak siadają na czymś, to zaczynają od razu buziaczki robić. To jest takie słodkie strasznie, bo one przylatują i one mają ten aparat gębowy taki szybciutki. Jak one siadają na przykład na człowieku, który jest trochę spocony, to natychmiast zaczynają tym aparatem gębowym takie właśnie składać buziaczki na ciele. I to jest strasznie urocze. I one są w ogóle takie nieszkodliwe bardzo i takie pozytywne, także to też są fajne zwierzaki. Tak. Jest w ogóle jedna z takich strasznie pięknych, tylko teraz sobie pewnie nie przypomnę nazwy, Pokota personata się nazywa, tak. To jest taki bzyk, który jest tak pięknie przebrany za trzmiela ziemnego, że w zasadzie jest nie do odróżnienia, tylko to ciut mniejszy tam powiedzmy, czy tam, ale jak człowiek z daleka patrzy, to tylko ewentualnie po locie można poznać, bo jest po prostu idealnie ubrany w tak jakby zdjął futro z trzmiela i na siebie założył.
Mnie dalej fascynuje ta bolimuszka. Czy w ogóle jest jakiś związek z tym, że zbliża się deszcz i one mocniej gryzą, czy to jakaś Tak przypadkowa? jak się zwiększa wilgotność, to generalnie zwiększa się jej aktywność, więc po prostu Okej. to podejrzewam było tak, że u ludzi w domach gdzieś ta muszka gdzieś tam wleciała i akurat jak był deszcz, to pewnie się bardziej zaczęła narzucać, więc to podejrzewam, że stąd się bierze. Dobrze, no jako że wiemy, że lubisz kolory, tutaj następne pytanie od Marka. Czy w przyrodzie występują muchy w grochy poza szyją Jana Korwina-Mikke? Kurczę, są, to znaczy się, podejrzewam, że tak, ale aczkolwiek żadnej nie kojarzę na ten moment, oprócz tej u Korwina, ale próbuję wymazać teraz ten obraz z głowy. Ja go widzę bez muszki, jak wtedy ze sklepu wychodził w samej bieliźnie, więc to u mnie dużo gorzej. Nie idźmy w to, bo to będzie jeszcze trudniej, to jeszcze trudniej się pozbyć tego obrazu. Kurczę, nie kojarzę teraz, ale będę na pewno tego szukać, bo to musi być strasznie fajne i podejrzewam, że taka jest, bo przy tej mnogości gatunków to myślę, że musi taka być mucha w grochy. Poszukam. A co się dzieje z muchami w zimie? Z muchami w zimie. Znaczy generalnie muchy po prostu sobie kulturalnie umierają. Część z nich zimuje w formie dorosłej i ten czas się nie narzuca jakoś tam ludziom, co jest na plus. Znaczy że w ogóle muchy żyją krótko, więc po prostu sobie wymierają i sobie te larwy, które są już pod koniec jesieni, to one sobie diapauzują, czyli się zatrzymują w tym rozwoju i czekają sobie na bardziej sprzyjające warunki termiczne i potem pyk się pojawiają. Dobrze, tu będzie pytanie, już częściowo odpowiedziałaś na nie, ale postaraj się znowu jakoś odpowiedzieć, może być krótko, ponieważ ma to sens przy następnym pytaniu i po tym przy krótkim wstępie. Jakie mają znaczenie muchy w kryminalistyce? Ale to już było. Tak, ale potrzebne jest do następnego pytania. To będzie duże, na przykład, czemu ja muszę za nim wszystko robić? Duże. Aha, czy to dlatego policjanci mają muchy w nosie? Myślałam, że powie, że na muszkę mają coś, na muszce. Nie, no to Marek, to ja nic nie mówię, ja już teraz, wiesz, jestem tylko czytaczem. Nie wiem, czy mam rozwijać to, czy dalej chichotać, bo już teraz nie wiem, co robię. Czy dalej chichotać? Rozwiń. Mam rozwijać, dlaczego policjanci mają muchy w nosie? No, takie jest pytanie, przepraszam bardzo. No. Ale to w sumie można by o tym powiedzieć, tak teraz sobie myślę. A czy akurat nie wiem, czemu policjanci, ale... No bo w kryminalistyce, rozumiesz, powiązał tak pytania. No to rozumiem, ale to mogę dalej pociągnąć ten wątek, bo jest w ogóle dość obleśny cały motyw larw w ciele ludzkim i to nie takich larw pasożytniczych, tylko że na przykład ludzie nagle odkrywają w jakichś miejscach swojego ciała, nawet gdzie nie ma rany, gdzie to by było jakby uzasadnione, larwy musze odkrywają. Jakieś takie są turbo obleśne historie, że ludzie na przykład mają wielką dziurę w zębie i w tym zębie na przykład potrafią się takie larwy muchy rozwinąć, bo ktoś sobie spał z otwartymi ustami i ta mucha wyczuła to zapach i tam wleciała i tam złożyła jaja i tam normalnie się rozwijają muchy, albo w nosie też. No to powiem ci, albo nawet były podobno w pęcherzu moczowym i w okolicach też tam, także no. Z tym pęcherzem, to jeszcze nawet, żeby to podkręcić i żeby było jeszcze gorzej, to tak robią ćmianki. To są takie te muchy, które są w ogóle takie śliczne, bo one wyglądają jak takie serduszka, jak się na nie patrzy, z tego takie czarne serduszko. To są te muchy, które żyją w odpływach w domach, w mega warunkach, bo one są w stanie przeżyć, jak się je poleje wrzątkiem, jak się je poleje domestosem albo innym środkiem chlorowym i one to wszystko przeżywają i właśnie te larwy tych much znajdowano w takich miejscach u ludzi, w uszach, w nosach, w buziach i wszędzie. A co jest jeszcze dość mocno obleśne, to one kiedyś były, znaczy nadal są, podejrzewam gdzieś tam, ale już teraz się u nas bardziej je zwalcza, były kiedyś plagą w szpitalach i one potrafiły takie obleśne, straszne, różne bakterie, jakieś ropy błękitne i tak dalej przenosić ludziom na rany właśnie dlatego, że gdzieś tam po tych szpitalach się przemieszczały między salami zakaźnymi przez te odpływy i tam wychodziły potem w innych miejscach, także
Powiem, że słuchając cię zawsze podziwiam twoją kreatywność w generowaniu losowo tych nazw, bo ja nie wierzę, że te zwierzęta istnieją, ale dziękuję. Ćmianki, nie znasz ćmianek? Indyk ze Staszowa, kojarzysz? Będziemy się tak ksywami przerzucać? Jestem zażenowana, bo ćmianki znają wszyscy. No to postaram się poznać. Jak będę dziś w kinie, poproszę, żeby przyprowadziły koleżanki i się spytam, wiesz? Dobrze, chyba ostatnie już pytanie. Gdyby muchy mogły mówić, to na co najczęściej by narzekały? Gdyby muchy mogły mówić, to na co by najczęściej... Narzekały. Znaczy, to jest źle postawione pytanie, bo ja jestem przekonana, że one umieją mówić, tylko że po prostu my ich nie rozumiemy, więc to jakby... Czyli jakby na co po prostu narzekają muchy, można by powiedzieć, tak? Tak, cieszę się, bo to nie do mnie się teraz czepiasz. Tak, faktycznie na Markowi nie siadło pytanie coś, ale odpowiadaj dalej, śmiało. Ja i tak mu to podeślę, zobaczymy. Na co by narzekały muchy? To myślę, że można by na to bardzo jakoś kreatywnie i dowcipnie odpowiedzieć, ale sądzę, że polegnę kompletnie na tym polu, bo kreatywność to skończyła się już gdzieś tam jakoś krótko po tym właśnie kryminalnym pytaniu, mam wrażenie. A teraz to już po prostu jadę na takim autopilocie trochę i nie do końca, jakby zaczynam zdanie i nie wiem, co planuję dalej powiedzieć i to jest dość niepokojące już w tej chwili. Jakie było pytanie? Gdyby muchy mogły mówić, to na co najczęściej by narzekały? Może na ciebie, bo zdradzasz ich sekrety. Nie, bo ja jestem bardzo zaprzyjaźniona z muchami i dobrze je traktuję i ich nie unicestwiam, więc ja wypraszam sobie takie insynuacje, że ja jestem jakimś złym muszym przyjacielem. 60. Ja widzę, że się śmiejesz. Dobra, kończmy już, wiesz co, kończmy. Proszę odpowiedzieć na pytanie Marka. Nie po to Marek pisał pytania, ja się bardzo ucieszyłem, żebyś nie odpowiadała. Na co mogłyby narzekać? O Jezu, nie wiem. A masz jakąś koncepcję? Jakoś przemyślałeś to wcześniej i możesz mi jakoś... Nie. Nalepy. Co jest godzina 10, to ty mówisz nalepy, a ja odpowiem jednym słowem. Na gówno. Ty, kto dotrwał i tak się mógł tego spodziewać, prawda? Teraz to musiałem wymyślić dla ciebie. Nie dziękuj za to. Ja bardzo ci dziękuję, że poświęciłaś tyle czasu mi dzisiaj. No i jak cię pożegnam, na końcu powiem jeszcze ten dowcip, więc dziękuję i do następnej razy. Dziękuję również i przepraszam od razu też, bo już widzę, że to jest skurcz. Ej, czekaj, jeszcze wiem, co zapomnieliśmy opowiedzieć. No. Bo jakby cały pomysł z tym, że to ma być plus 18, a ty tylko o tego plemnika zapytałeś. Dużego. A najciekawsza historia musza moja, która w ogóle która mi też była inspiracją do posta, to było to, że biedne samce muchy na potrzeby kopulacji muszą zrotować swoje genitalia o pełne 360 stopni, bo jakby wyjściowa pozycja muchy w toku ewolucji, czyli taka normalna, powiedzmy sobie klasyczna pozycja, która jest również używana przez inne zwierzęta, została najpierw rozkręcona do tego, że muchy przeszły w pozycję taką kowali bezskrzydłych, czyli tyłek do tyłka i oboje partnerzy patrzą w przeciwne strony. Natomiast muchy poszły w to dalej i jakby wróciły z powrotem do pozycji na pieska, w związku z czym genitalia samca musiały dalej rotować, bo ewolucja nie ma takich pomysłów, że a dobra, to wrócimy z powrotem i odrotujemy się, odkręcimy i wrócimy do tej pozycji wyjściowej, tylko dalej zaczęły rotować w drugą stronę, więc to nie jest tak, że teraz te genitalia rotuje tylko samo prącie, tylko tak jakby to przełożyć na, powiedzmy sobie, kręgowca dwunożnego, to ten cały sprzęt musiałby zrotować dookoła kręgosłupa, nasieniowodów i jakby cały tyłek tak naprawdę musiałby się odkręcić, żeby mogło dojść do prawidłowej kopulacji. I tak, ja uważam to za bohaterstwo, więc jakby uważam, że powinniśmy o tym wspomnieć jednak. Oczywiście, tam też rzuciłaś dowcipem, doceniając swoją genitalną kompatybilność bez rotacji. Wyobraźcie sobie, jakby mógł wyglądać przeciętny sor po walentynkach. Właśnie. No właśnie. I takiego, zobacz, dobrej puenty chciałeś. Ale bo tu były tam krzyki, to było w tym fragmencie, żebyś potem się nie zaciećwierzał.
co w tym mówiłaś, to ja już tylko zadałem jedno pytanie, no nie chciałem dopytywać o ten seks wszystkiego, ale muszę dodać, jako człowiek, który uczy się włoskiego, że Gen Italia to nie są włoskie linie lotnicze. Dobrze. Mogła być dobre zakończenie, ale Nie będzie. Wybrałem przemoc, oczywiście. Oczywiście. Jeszcze mam ten dowcip, który obiecałem, jest w takim dużym nawiasie na karteczce wydrukowany. Zapłakana dziewczynka przychodzi do matki. Mamo, a one mówią, że jestem nienormalna. Kto tak mówi, córeczko? Muchy. I to nie jest taki straszny, to myślałam, ale nie, że bo słowo nienormalnie jest, bardzo ma negatywne konotacje, więc chciałem po prostu, bo to jest taki stary dowcip. Wiesz, aha, dobra, czyli to chodzi o poprawność taką polityczną, no dobra. Nie, nawet nie, no bo teraz przemyśl inne wyrażenia na to. Z wyrażeniami, ale dobra. Nie było dowcipu z wyrażeniami, tak samo jak powstrzymałem się od dowcipu, który mieliśmy przed audycją, a który kojarzył mi się z tym pęcherzem nagle, jak mówiłaś i kolorami włosów, więc już godzina 15 wystarczy. Dobra. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnej razy. Tak, dziękuję również.